Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemartu. Witam Was dzisiaj z bardzo przepięknej scenerii, bo jesteśmy we Wzgórzach Kunowskich. Tutaj macie logo tej osady, w której się znajdujemy. Jest to osada, którą mieliśmy przyjemność budować dla naszego inwestora. Są tutaj dwa budynki Mezzanine Smart, także na wstępie tego Q&A-owego odcinka polecam Wam, żeby w ogóle skorzystać z możliwości najmu i żebyście przyjechali sobie do osady Wzgórza Kunowskie w województwie świętokrzyskim, niedaleko Kielc, miejscowości Trzcianka. Nie przedłużając, przechodzimy do naszego dzisiejszego Q&A-owego odcinka i zaczynamy od pierwszego pytania. A pierwsze pytanie brzmi: jakie ocieplenie w ścianach stosujecie? Więc jeżeli chodzi o ocieplenie naszych budynków, a są to wszystko budynki całoroczne, niezależnie od pory roku możecie z nich korzystać, jest w nich w zimę przyjemnie ciepło, a w lato przyjemnie chłodno, bo pamiętajcie, że dobra izolacja termiczna izoluje nas zarówno od zimna, ale i też od gorąca. My stosujemy wełnę mineralną o grubości 20 cm. Ta wełna jest umieszczana w strukturze ściany lub w strukturze dachu, dzięki czemu w naszych budynkach budowanych w technologii szkieletowej sama ta przegroda, czyli ściana, jest zarówno konstrukcją, jak i ociepleniem, a dzięki temu zyskujemy więcej miejsca w środku. Idziemy do pytania numer 2. A drugie pytanie, czy jak w moim miejscowym planie jest nakaz stosowania blachodachówki, to czy można zamienić rodzaj pokrycia dachowego w Waszych domach? Super pytanie. Pewnie wynika to pytanie stąd, że ktoś już się spotkał z takim wyzwaniem. Miejscowe plany służą temu, żeby zachować jakąś jednolitość w obrębie danego terenu, tej architektury. I bardzo często są takie wymogi, że musi być odpowiedni kąt dachu, kolor elewacji musi być odpowiedni, jest on określony, ale również dotyczy to pokryć dachowych i mieliśmy już kilka takich przygód, jeżeli chodzi o naszych inwestorów i nasze realizacje, chociażby na przykład na Mazurach czy na Dolnym Śląsku, gdzie był właśnie nakaz stosowania pokrycia blachodachówki lub dachówki ceramicznej i były też określone konkretne kolory. Natomiast nie stanowi to większego problemu i w ramach adaptacji projektu do konkretnej działki i do konkretnych wymogów nasza pani architekt, tudzież wasz architekt, jak robi tą adaptację, może takie pokrycie zmienić. My współpracujemy z polskim producentem, firmą Bratex, pokrycia dachowe, i oni w swojej ofercie mają całą paletę tego typu rozwiązań. My najczęściej w takich sytuacjach korzystamy z blachodachówki Savana. Wygląda ona fajnie, nowocześnie i bardzo dobrze się sprawdza na budynkach. Pytanie numer 3, a właściwie czas na pytanie numer 3. I pytanie numer 3, moi drodzy, brzmi... też ciekawe pytanie. Dzisiaj same ciekawe pytania. Odcinek będzie naprawdę bardzo ciekawy. Mam działkę na rodzinnych ogródkach działkowych. Czy macie jakiś projekt na taką działkę? Rodzinne ogródki działkowe przede wszystkim charakteryzują się tym, że budynki, które są stawiane na ich obszarze, wysokość tych budynków nie może przekraczać 5 metrów. Oczywiście są zarządy rodzinnych ogródków działkowych, które bardzo ściśle, co do centymetra, tego przestrzegają i wymagają tego od członków tych rodzinnych ogródków działkowych. Spotkałem się natomiast też z takimi rodzinnymi ogródkami działkowymi, gdzie nie było to koniecznym i obligatoryjnym wymogiem, natomiast co do zasady ta wysokość jest określona na 5 metrów. I mamy taki projekt, jest to wersja Mezzanine Smarta, czyli tego domu, w którym się teraz obecnie znajdujemy we Wzgórzach Kunowskich, z tym, że jest ona po prostu obniżona. Standardowy Mezzanine Smart ma wysokość 6 metrów,
natomiast ten na ROT ma 5 metrów, jest po prostu mniejsza ściana kolankowa, jest mniej miejsca na tej antresoli, odpowiednio kąt dachu też jest tutaj inny, więc ta stolarka okienna również przybiera innego kształtu. Tak jak mówię, jest to spowodowane tymi wymogami i mamy taki jeden projekt. Jako ciekawostkę powiem Wam, że mieliśmy już przyjemność budować 2 takie Mezzanine Smarty na rodzinne ogródki działkowe i znajdują się one w województwie małopolskim. Idziemy do 4. pytania w dzisiejszym odcinku. I 4. pytanie: jakich domów budujecie najwięcej? Najwięcej budujemy Mezzanine Smartów i Family Smartów. Zdarzają się też realizacje Modern Smartów. Jeżeli chodzi o rok 2023, to 80% naszych zamówień są to domy o powierzchni zabudowy 50 i 70 m2. Są też oczywiście dalej 35, bo to wszystko zależy od tego, jakie Wy macie po prostu potrzeby, jaki macie budżet i jakie plany chcecie zrealizować. Jeżeli chodzi o te 3 projekty jednak, Mezzanine, Family i Modern Smart, no nie będzie to tutaj tajemnicą, wystarczy, że przejrzycie naszego Instagrama, Facebooka czy YouTube'a i zobaczycie, że Mezzanine Smart, znowuż tu, gdzie się dzisiaj znajdujemy, stanowi trzon domów, które budujemy. Ma to też swoje plusy, ponieważ wchodzi tutaj pewien automatyzm z naszej strony i jak buduje się już taki budynek po raz 40, 80 czy po raz 100, to też wiedza i ten automatyzm powoduje, że zagrożenie wystąpienia jakiegoś błędu jest po prostu maksymalnie minimalizowane. I pytanie numer 5 w dzisiejszym odcinku. Jaki model domu polecacie na wynajem, aby stworzyć taką osadę? Super pytanie. Temat jest naprawdę bardzo na czasie, czyli takie osady inwestycyjne. Macie na naszym kanale YouTube'owym, zerknijcie sobie. Gdzieś tutaj na górze pod koniec filmu pojawi się link do tego odcinka. Rozmawialiśmy z jednym z naszych inwestorów, z Kubą, właśnie ze Wzgórz Kunowskich, na temat tego, jakie nakłady trzeba ponieść na taką osadę inwestycyjną i jakich zysków możemy się spodziewać i przez ile mniej więcej średnio dni w miesiącu takie domy są wynajmowane. Więc bardzo ciekawy odcinek Wam polecam. A jeżeli pytacie, jaki model domu najlepiej się sprawdza w takim modelu biznesowym, to tutaj odpowiedź nie będzie jednoznaczna, bo to troszeczkę będzie zależało od tego, jaki Wy macie pomysł na biznes i na jakiego nastawiacie się klienta. No i teraz tak, jeżeli nastawiacie się na klienta, na przykład, że rodzina z dziećmi, chcecie, żeby to był Wasz główny klient, przyjeżdżała do Waszej osady i do Waszych domków, to w mojej ocenie i w ocenie też naszych inwestorów jest to, że najlepszym takim domem jest właśnie Mezzanine Smart. Jeżeli zaś nastawiacie się na klienta, nazwijmy to bardziej masowego, na przykład studentów, którzy przyjeżdżają na narty w okresie ferii, to tutaj ilość pokoi będzie zasadna, żeby była zwiększona. Wtedy najlepiej moim zdaniem sprawdzać się będzie Family Smart. Niezależnie czy to będzie Mezzanine czy Family Smart, to do wynajmu na osady inwestycyjne zdecydowanie wystarczy ta wielkość powierzchni zabudowy 35 m2. Takie domy najszybciej się po prostu zwracają. Okres zwrotu z takiej inwestycji, nie powiem Wam. Zobaczcie sobie właśnie w odcinku, w którym rozmawialiśmy z Kubą, gdzie Kuba, nasz inwestor, zdradza wszystkie tak naprawdę tajniki. Macie również odcinek na ten temat na kanale Pawła Dla Pieniędzy. Tam też możecie zobaczyć, jak to się przedstawia finansowo. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że seria Q&A Wam się podoba. Proszę Was o 3 rzeczy. Po pierwsze, łapa w górę. Po drugie, subskrypcja. Po trzecie, napiszcie w komentarzach następne pytania, żebyśmy mieli paliwko na takie odcinki. Trzymajcie się. Cześć! HouseSmart. Jesteś u siebie.